Witajcie kasetomaniacy, tak możemy zacząć ten odcinek, dlatego że dziś test, taki no też w naszym stylu, Tak. ale uwaga, pierwszy raz na tym kanale, polskie audio, polski deck, Radmor. No i oczywiście ulubiona marka Krzysia, Technics. Co wygra? Oglądajcie do końca. A ja sobie mam na gramofonie. Już ułożyłem wieżyczkę. No i tak, Radmor. Wiesz co, jak pierwszy raz przyniosłeś tego Radmora teraz, to ja proszę Ciebie zobaczyłem, mówię, no nie no, przyniósł jakaś marka i ktoś nakleił ten Radmor, wiesz? Bo ja, jak Konstrukcja podobna do Technicsa, nie? tak, jak I kręcimy tutaj wielkościowo- odcinki, wiesz, już parę lat i ja jakby już w tym biznesie takim komercyjnym, nie? Powiedzmy, ty sprzedaż, kupno, czyli jeżdżę dosyć często, kupuję, szukam sprzętu dla ludzi i tam jeszcze ogólnie, to pierwszy raz się spotkałem z tym Radmorem, powiem Ci. I w ogóle z tym Radmorem, bo z tą linią, bo miałem tych Radmorów, powiedzmy, tego typu, to jest, zobaczcie, właśnie tu postawiliśmy tego Radmora ze względu na to, żeby zobaczyć tą przepaść 20-letnią technologii, prawda? 70 lata? To jest Radmor, czyli ten wojskowy taki odbiornik, jak to była, prawda, kiedyś technologia. No tu jest tak zwany rudy klasyczny, bo wiecie, no to on był czarny ogólnie, ale wszyscy wiedzą, dlaczego jest czarny, bo nie jest czarny, bo jest wypalony. Zobaczcie, to jest jego oryginalny kolor. Jak niektórzy mówią, ty, taki rudy był fajny. Ja mówię, no tak, ale on nie był nigdy rudy. On był czarny. Jest firmy tam, które robią, powiedzmy to, wracałem do tego, ale to o magnetofonach. No i to są lata 90, 95, 99 chyba. Tak. 95, tak. Do Zobacz. 99 podobno produkowana, jak czytaliśmy. Ostatni model Radmora, jaki zszedł z linii produkcyjnej podobno. Super. No i powiem Ci, zobacz. Był teraz, podobno model wyższy, jeśli chodzi o te deki, bo czy czytałem. może jednokasetowy jakiś, tak? Czy nie? Nie, ale był tylko w fazie prototypu. Nigdy nie trafił do regularnej sprzedaży. To jest ostatni model, jaki wyszedł z fabryki Radmora podobno. Powiem Ci, że z wyświetlaczem cyfrowym, tak? Czyli tym już wyświetlaczem cyfrowym. Tu mamy dwukaseciaka z autorewersem. Słuchajcie, z autorewersem. Ja go nie widziałem jeszcze wewnątrz. Aczkolwiek myślę, że będę mógł kiedyś tam go zobaczyć w środku i zobaczyć, jakie są mechanizmy. Czy to jest polska myśl konstrukcyjna? Może nam dacie Czy jakiś grundik? Czy jakiś grundik? Być może też coś tam z Japończyków, może ktoś tam maczał swoje palce albo swój mózg wdrożył. Tu postawiliśmy dla porównania Technicsa. Jednego z takich modeli, powiedzmy, no coś nie wyższych, najwyższych, ale 747, czyli 3-głowicowca. Okej, ale jednokasetowego. pamiętaj, że ten Radmor to też był najwyższy model wtedy produkowany. Tak. No tu to jest ta powiedzmy, przepaść. To jest ta przepaść, to też był jeden z wyższych modeli, bo potem już był tam 8, coś tam, czy 949, czy jakiś tam 905, to wszystko. Aczkolwiek to był taki typowy sprzęt, który każdy z nas chciał kiedyś mieć, prawda? W latach 90., czyli to było takie marzenie nasze peweksowskie. Co? Robimy suchy test otwierania kieszeni. Jasne. Robimy, nie? Jak tu mamy? No jeszcze ten Radmor jest przed serwisem, więc też możecie mu dużo wybaczyć. Tak. Radmor jest Aczkolwiek przez- najważniejsze, no, że na razie- zaświecił. Tak, my robimy oczywiście zawsze taki, lubimy zrobić na gorąco. Jak coś przyjdzie, mamy, to robimy filmik, bo nie wiadomo, co się potem z nim stanie. Może zaraz ktoś go kupi, albo coś się Mamy edżek. Mamy eczek, tak? Czekaj. O, ale to jest mechaniczny, widzisz? Ale powolutku, zobacz, majestatycznie. No, klasyczny, zobaczcie, klasyczny autorewers, czyli dwie rolki, czyli klasyczny autorewers. Tak, czyli to po prostu nic. Zresztą ja nie widziałem nieklasycznych, chociaż były nieklasyczne, czyli głowica pracowała przód, tył. To były nietypowe, a tutaj ta obracana głowica, no to była typowa dla autorewersu, prawda? No jedna kieszeń mamy tylko odtwarzającą, a zobaczcie, mamy remote control, czyli tutaj jest pilocik do tego. Tak, Czyli był pilocik do bo Radmora. on był elementem podobno wieży Radmora. Tu mamy z prawej strony wybór, czy mamy A, czy B. Zobaczcie, i też otwieramy drugą. Też ładnie się otwiera, jak na Radmora, na polską myśl techniczną. To... I tu mamy już, widzicie, przeleżał już gdzieś mamy w głowicę szopie. kasującą. Jest dla porównania autorewersu. Tutaj jest tylko odtwarzająca głowiczka, jedna, a tutaj będzie przy tym autorewersie jest też kasująca obok. On pewnie gdzieś w szafie przeleżał, wiesz, z Nagrywająca, 20 tak. lat.
Możliwe, tak. Bo No wiesz, zachowany jest naprawdę nieźle. no, ja włączę nawet, pozwolę sobie włączyć kasetkę taką, no to nie jest tania kaseta, tania chińska kaseta, ale fajnie wygląda. Chcieliśmy zobaczyć, jak to się, error, patrz, o, mamy error. Nie wiem, czy to może nie wykrył, wiesz co, może nie wykrył jeszcze rodzaju kasety. Zobaczymy, jak weźmiemy jakąś inną kasetę, jakąś markową. Ja sprawdzałem, działa. Lionel Richie, tak? Czekaj, bo może trzeba byłoby Działa. zobaczyć. A, widzisz, A, nie włączyłem teraz. tam, może teraz, tak. Też error, patrz. Coś Nie tu bywało, mamy. coś No. jest musimy coś przełączyć, bo... A poczekaj, jeszcze raz weźmiemy teraz na tym, zobaczymy. A to jest, słuchajcie, właśnie te. O, tutaj działa, dobra. Może się musi rozruszać, może on po prostu też... No, Testowałem go w domu, działała ta lewa kieszeń. z dworu przyszedł, rozumiecie, my tak też nie chcemy podłączać go tego, ale troszeczkę postał już z godzinkę stoi, ale to jak to jest z tymi paskami, tak jak mówisz, że na pewno serwis trzeba zrobić jakiś tam, powiedzmy, nawet te paseczki wymienić, czy wyczyścić rolki, aczkolwiek tu są rolki klasyczne, bo widać, że to są małe rolki do Ale autorewersu. wyświetlacz nie wypalony. No nie, bardzo fajny ten wyświetlacz, taki jak na, wiesz, jak na nasze polskie ten, ale zobacz jak liczy szybko licznik. Jest tu w centymetrach, nie w metrach, albo w jakimś czasie, bo nawet nie w sekundach. Może nam ktoś z widzów powie, właśnie, dopowiem, bo my też jesteśmy trochę tacy, pierwszy raz widzimy tego Radmora, pierwszy raz go testujemy i też nie wiem, na przykład to nie wiemy, co to jest. Co to było tutaj? Zobaczcie, 1 razy 8. A, ty, bo zobacz, może to jest razy 1 razy 8. Także tutaj też nie wiemy, co to jest, ale patrz, jak licznik tam skacze. 138 już nieźle nabiło nam, co? Żeby nawet tak bitcoiny nabijało ty na nasze konto. O, chciałbyś. O nie? No, dokładnie. Tak, no, sprzęcik cichy. Cicha praca jest, naprawdę, słuchajcie. Zresztą radio tego nie lubi, ale u nas może być. Cisza. Tak. Ładna gałeczka z balansem od razu. Do poziom wysterowania, prawda, przy nagrywaniu. Zobaczymy, jak przewija. Ty, no bardzo ładnie pracuje. Powiem Ci, cicho przewija, wiesz. Teraz zobaczymy, czekaj, drugą stronę. Och, wiesz co, ja podejrzewam, że są teny. Po prostu on ma switche, ma dosyć brudne i trzeba po prostu te switche wyczyścić. Tak. To jest klasyka, mocno jeżeli się naciśnie, nie, to działa. tak, jeżeli się nie używa, powiedzmy dawno, czuję, że ten switch nie pracuje tak, jak powinien. A zobacz, tak. No. Tak, to widzisz, no tak. Gdzieś Switche, zabrudzone. gdzieś zabrudzony. Tutaj zobaczcie, tu też żeśmy musieli rozruszać. Timer tu ma jeszcze jakiś PR, też nie wiemy, zobacz, co nie wiem, co to, wiesz, widzisz? Kopii, czyli pewnie jak 2 na raz pewnie wrzucą się, nie ma kasety pewnie, dlatego. O, tamten włącza się, mamy error, a jak przełączymy teraz, też mamy error. No, słuchajcie, wyzerujemy, jeszcze spróbujemy ruszyć. Przewijanie, błąd. Ale już był się wyświetlał błąd, czyli już jest, powiedzmy, elektronika. O, pas. Co to jest pas? Ale Pasek. widzisz. Nie, to pas to jakiś pasek, ty. Error, błąd, pasek. Dobre, ty, no. Taka komputer. Komputer, Panie, taka konstrukcja, komputer, wiesz. no. Tak. Ciekawostka. Słuchajcie, mi się to podoba. Polska myśl techniczna. Polska myśl techniczna, tak. Raczej już chyba dla kolekcjonerów i miłośników marki. Słuchajcie, teraz zobaczcie, drobniejszy to był, włączamy teraz Technicsa. Brakowało też jeszcze tego, może jak później damy ten, może są i czerwone te diody też, powyżej zera, bo nam to wysterowało tylko na razie przy tym, nie? Być może, że później jest też ten, ja tu włączyłem Lionel ten, Richie. Zobaczcie tutaj, tu mamy już jednak troszeczkę szybszy, to jest, zamknął się, nie zamykaj się, kurna, ten, wkładamy. Dobra. No, technologiczna jest przepaść. Ja wiem, wiesz, tutaj był wykrywanie już te kasety, czyli typ pierwszy. Tutaj musieliśmy pewnie, może te czujniki też są, wiesz, tu trzeba byłoby, zobacz, bo nie mamy na zewnątrz ustawienia rodzaju taśmy, czyli jest to, czy to jest chrom, czy to jest, chyba, że to jest... jakieś funkcje, widzę. Właśnie, tu wiesz co, no, nie mamy instrukcji, no, trzeba byłoby pewnie przeczytać, pewnie troszeczkę o tym... No, zobacz, tym... podgłaszanie jest tutaj. Tak. No do słuchawek masz słuchawkę, czyli masz i głośność, możesz sobie bez mikrofon wzmacniacza, też można. bez wzmacniacza można go używać.
Z tyłu pokażemy zaraz, czy są RCA, czy tam jest takie, czy takie, ale najpierw tak. No dobra, zobaczmy. No tu mamy, zobaczcie, o widzicie też typ 2, też przewijanie. O, tu też jest. Jak stoi długo, to tak samo. Te magnetofony są. O, jest, chodź. Ja zawsze też powtarzam, że najlepiej jak taśma była na innym magnetofonie używana, to zacznijmy ją przewijać na danym sprzęcie, żeby ją przewinąć w toń z powrotem i dopiero potem włączyć play i dopiero z niej korzystać, bo to też dużo pomaga przy innym napięciu tego. Niektóre magnetofony starsze, jeszcze inne mogą bardziej naprężać tą taśmę, inny tor układać, tu nam się nawinie na tym naszym i potem będziemy dopiero mieli tor przesuwu taśmy. Ja jestem będzie ciekaw też w wykorzystany. ogóle, ile tych Radmori wyszło. Wiesz co, tak, ciekaw jestem Ja też, pierwszy bo raz go na oczy widziałem, No. więc zdecydowałem się szybko go kupić. tu nam się bardzo, Dlatego, że- bardzo dobrze się zdecydowałeś, bo w takich tematach trzeba mieć naprawdę Szybką reakcję. Tak, szybką reakcję. Zobaczmy teraz z boku, zobacz. Ja nie jestem magnetofonowy, ale no taka okazja Zobacz, stwierdziłem. gabaryty te same. Tak. Technics, jak wszyscy wiedzą, 43 cm. Tu mamy troszeczkę, może pół centymetra szerokości. Centymetr jest większy Radmor. Zobaczcie tu z tyłu, nie? Tak jak ja tu patrzę. Centymetr jest szerszy, ale tutaj głębokość jest identyczna, można powiedzieć. Głębokość jest identyczna. Nóżki mamy też ta sama wielkość. Tu troszeczkę rozstaw. Tu mamy białe plecy. I mamy, zobacz, remote control mamy. Widzisz, czyli mamy ten do zestawu, być może to były łączenie zestaw z zestawem, wieża z wieżą i to było łączenie i któreś urządzenie, które miało sterowanie, powiedzmy ten. No jak to Polacy jeszcze, jak nasi, to jeszcze mamy śrubki na płaski śrubokręt, aczkolwiek lata są te same. Tu już boczne mamy gwiazdkowe, pewnie były droższe, dlatego są użyte tylko z boku, zobacz, tak. A tutaj jeszcze mamy stare śrubki na ten. Tak zwane magazyny pewnie jeszcze leżały, jeszcze było sporo. No ale zobacz, anglojęzyczne już napisy z tyłu. Czyli ma Dolby BC. Tak jakby były plany ekspansji na zachód. No na pewno, tak. Tutaj numer seryjny, może ktoś nam podpowie o numerze seryjnym, bo wiem, że są znawcy na grupach Unitry, którzy po numerze seryjnym potrafią powiedzieć rok produkcji lub serię, czy to jest numer pierwszy rok, 96 być może jest, bo tak Radmor coś oznaczał, tak? Że pierwszy to był rok, a potem był model, czyli 620, być może jest to 620 z linii produkcyjnej, być może W 96 roku. w 96 roku, tak. Jeżeli to było od 95, to jest to, powiedzmy, Dość niski. model z roku 96. Wiem, że dużo znawców, ja też miałem Radmory tego typu, prawda, no to każdy mówił, ty, a który to rok jest tamtego, ja mówię, nie wiem, który rok, bo na początku on powiedział, zobacz numer seryjny i się okazywało, że to był 5100, to był pierwszy i to 70 rok właśnie i tam właśnie 0070 i tam numer seryjny, ja miałem tam któryś, jeden z pierwszych seryjnych i one potrafią robić też scenę sprzętu. Ja też pamiętam lata 90., gdzie każdy szalał za Diorą albo za Technicsem, tak. a właśnie nigdy nie spotkałem się z Radmorem. Tak, no właśnie ja też nikt nie, wiesz co, w tamtych latach nie pamiętam w ogóle, no przecież jesteśmy, wiesz, ja jestem 70 rocznik i nie pamiętam, proszę Ciebie, Radmora wieży z tego okresu. Pamiętam. Ja też nie. Diorę pamiętam. Diorę tą, tak. Technicsa, no to... Diorę tą taką podobną w kolorystyce była właśnie identyczna jak Technics, jakby się wzorowali na tym Technicsie, bo ten Technics był takim sprzętem właśnie wtedy marzeniem każdego, jakby tam, proszę Ciebie, muzyka pierwszego audiofila, czy coś w tym rodzaju, tak? Każdy z nas jednak marzył o tym, żeby mieć ten sprzęt. Zobaczcie tu, wyłączamy, pyk. Wyłączamy, o, czyk, ładnie tam zadziałało. No, fajny sprzęcik, na pewno jest to, nie wiem jak dźwiękowo, mieliśmy sobie to porównać, ale no niestety nie wiem, czy mamy jakąś taką kasetkę, żeby sprawdzić, możemy najwyżej na słuchawkach porównać i sprawdzić, powiedzieć Wam, który lepiej gra, bo czy jest to, powiedzmy... Raczej to jest na sucho będzie. Test na sucho raczej, tak. Test na sucho, aczkolwiek no dźwiękowo jeszcze jest przed serwisem, czyli nie były myte głowice, nie było regulowane, nic. Być może tam trzeba będzie jeszcze na pewno jakiś Najważniejsze, że testy. świeci, działa i nie jest zniszczony. Tak, i to jest już dla kolekcjonera, już jest dużo, bo on jest, funkcjonuje. Front ma bardzo ładny, jak na te lata, tyle lat, bo to jest czarny front i to jest bardzo fajny ten. Zobaczcie, góra jest
kawałek blachy z ładnym, zobaczcie, że dali wentylację, tak? Gdzie normalnie już w Technicsach, już w tych innych sprzętach zrezygnowano z tej wentylacji, aczkolwiek jest to minus tego, ponieważ ta kratka... Pamiętaj, lata 90., połowa w Polsce, to jeszcze cały czas jednak kasety się używało. No. Tak. Tu przecież ja pracowałem w takim sklepie z kasetami pod pałacem, handlowaliśmy tymi już oryginalnymi. Pamiętam, że już sprzedawałem oryginalne kasety w budce, już były z hologramem, już były na licencji Sony właśnie, już były na licencji tych wszystkich i sprzedawaliśmy te kasety. Było bardzo duże wzięcie na kasety w tych czasach. CD jeszcze były też, ale nie handlowało się nimi jakby, wiesz, na rynku takim, Tak masowo. Tak masowo na rynku One zewnętrznym, drogie nie? były, ja pamiętam. Te Drogie pierwsze były, płyty. tak. No 90 lata jeszcze u nas było drogo, a kasety były dosyć dostępne i praktycznie można powiedzieć, że było stać wszystkich na te kasety bez żadnych jakichś tam, wiesz, bo nie były dość drogie. Ja myślę, że teraz są droższe dla nas niż wtedy były, wiesz, bo teraz dobrą kasetę z tamtych czasów kupić trzeba dać od 50 do 100 zł. Nawet nowa kaseta, jak na przykład wyszła tam Metaliki czy coś, no to kosztuje chyba koło 100 albo lepiej, nie? No też I moda szybciej jest się na sprzedały kasety. kasety jak płyty, bo płyty winylowe dosyć Metaliki to jeszcze mieliśmy, a kasety, pamiętam, to poszły momentalnie wszystkie Także no sprzęcik. Widzicie teraz przepaść 20-letnią między tą samą marką, czyli Przepaść pomiędzy Polską a Japonią. z tych samych lat mniej więcej tak. Tak. Czyli to jest 20 lat przepaści, a to jest Aczkolwiek jeden jakby rocznik stały mniej więcej. gdzieś tam na półce i z daleka byś w peweksie patrzył. To też byś się zakochał też. Też w tym byś powiedział, Radmorze, wow, Tak. No, też, tak? tak. Nie wiem jak to było cenowo przepaść, wiesz, bo podejrzewam, że Absolutnie Radmor nie mam też takiej nie mam wiedzy. pojęcia, może ktoś tam podpowie na grupie, bo tam ktoś rzuci, może z grupy miłośnik Radmora i może pamięta, a być może ma rachunek jakiś w złotówkach i będzie można sobie porównać, powiedzmy, część ten japoński cenowo, czy to były trzykrotność, No dwukrotność? coś musiało być na rzeczy, że nie powiodła się ekspansja tej marki z tym oto modelem na rynku. Wiesz co, to były czasy zmian takich szybkich, tych 90 lata, że technologia, komputery i widocznie podejrzewam, że firma Radmor też poszła w inne jakieś tam wojskowość, to była przecież, tak? No też. Także to pewnie poszła w inne technologie, aczkolwiek mogła już chyba nie istnieć później już, tak? Ale to już Przekształciło opowieść się na to inną było. historię. Tak, to już polityczne tematy, my już nie wnikamy. Nie będziemy robić tutaj bo też ja dokładnie nie wiem. Ale ze względu, powiem Ci, podoba mi się ten sprzęt i ciekaw jestem, nie widziałem do tego wzmacniacza, czy był odtwarzacz CD. Też nie mam takiej wiedzy. Też nie mamy takiej wiedzy, to dajcie nam znać też w Fonika na komentarzach. pewno robiła, no to inna marka. Fonikę mam gdzieś jeszcze, tak, ale to już w ogóle całkiem inna marka, inne w ogóle gabaryty, inne kształty i ten. A tutaj jestem ciekaw, jak było, czy były tuner oddzielnie, czy był amplituner, czy był wzmacniacz. To dajcie znać koniecznie w komentarzu, bo jesteśmy bardzo ciekawi. A nie mamy tej wiedzy, jak chcemy Nie się mamy tej dowiedzieć. wiedzy, tak, bo- Więc subskrybujcie, komentujcie też, Dokładnie. żeby kolejne odcinki Was nie ominęły. No. A Oglądajcie. może jeszcze pokażemy coś jeszcze? Czy już tak jedziemy, tak już po Technicsie i kończymy? Nie, no chyba tu już skończymy. Dobra. Nie będziemy przynudzać widzów. No nie będziemy. Kończymy Radmorkiem fajnym i I Technicsem Twoim ukochanym. też.